Hej, z tej strony Netsi, a to film poświęcony lore Citlali, czyli postaci, przy której część osób w fandomie Genshina obwieszcza światu, że nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Naprawdę, takich kontrowersji spowodowanych tym, że ludzie zwrócili uwagę tylko na jeden aspekt jej osobowości i porobili wokół tego headcanony, które potem uznali za coś, co stworzyło Hoyo, nie było chyba już od czasów Sumeru. Mam nadzieję, że ten film rozwieje wasze wszelkie wątpliwości na temat Citlali i wszyscy będą już wiedzieli, by nie wsłuchiwać się zbytnio w tych najgłośniej krzyczących. I jeszcze zanim zacznę omawianie, bardzo chcę podziękować Koi za arta, którego możecie zobaczyć teraz na ekranie. A jeśli chcecie się ze mną skontaktować poza komentarzem na YouTube, w opisie znajdziecie linki do mojego TikToka, jak i maila. Część z was może widziała mnie na Twitterze lub Blue Sky, jednak tamtych kont nie podaję pod filmami, ponieważ nie łączę ich zbytnio z kanałem. Jeśli natomiast chcecie wesprzeć kanał, to pod spodem możecie też znaleźć link do Ko-fi. Dobra, za bardzo się rozgadałem. Teraz czas przejść do mówienia lore Citlali. I uważajcie, pojawią się tu spoilery do jej Tribal Questa. Citlali jest wyższą kapłanką i szamanką w plemieniu mistrzów Nocnego Wiatru. Sami mistrzowie znani są głównie z mistycyzmu i tajemniczości, a osoby z innych plemion najczęściej przychodzą do nich w poszukiwaniu medycyny bądź próbach rozszyfrowania tajemniczych przepowiedni. Spośród nich kochająca niczym jakiś student pić Citlali, która nosi też przydomek babcia Ictli, jest aktualnie najpotężniejszą szamanką spośród wszystkich. Jednak mimo tego nie piastuje ona żadnego specjalnego urzędu, ani nie przeprowadza żadnych ceremonii. Wręcz przeciwnie, mieszka daleko od plemienia. A jeśli zapytasz się kogoś spośród mistrzów Nocnego Wiatru o drogę do jej domu, możesz spotkać się ze strachem z ich strony. A to dlatego, że większość z nich się jej po prostu boi. Jednak mimo tego, że znajduje się on wydawałoby się odosobnionym miejscu, to dosyć ciężko go nie zauważyć. A to przez to, że wymalowane jest tuż przy nim ogromne graffiti. Aby zrozumieć, co ono tam robi, trzeba jest nam poznać, w jaki sposób może stać się szamanem wśród mistrzów Nocnego Wiatru. Wielu z nauczycieli wybiera z tego powodu dosyć ciężkiego nauczyciela, by w ten sposób uczniowie mogli uczyć się na błędach i szlifować swoje umiejętności. Około 200 lat temu jedna z wielkich szamanek i przyjaciółka rywalka Citlali, Huitlin, wybrała właśnie ją jako rywala dla swoich uczniów. Mieli oni namalować na ścianie obok jej domu graffiti, wyzywające ją na pojedynek, aby później się z nią zmierzyć. I trzeba przyznać, Citlali była i na dodatek wciąż jest w tym genialna. Przez te 200 lat jeszcze nikomu nie udało jej się pokonać, a skala jej zwycięstw sprawiła, że przeciwnicy nabrali się tak dużej traumy, że zaczęli przekazywać ją swoim pokoleniom. I istnieje ona aż do dziś. Po śmierci Huitlin, jej uczniowie postanowili zmienić trochę zasady tego testu. Teraz nie trzeba już pokonać Citlali, wystarczy wystarczająco długo przetrwać. A dlaczego Huitlin wybrała właśnie Citlali jako przeciwnika dla jej uczniów? Ponieważ uważała ją za najlepszą ze wszystkich i prawdę mówiąc miała rację. Do tej pory ci, którzy odważyli się stawić czoła Citlali, okazywali się być wielkimi i potężnymi szamanami i zajmowali wysokie pozycje w plemieniu. Aktualnie wyzywanie Citlali na pojedynek przy okazji graffiti stało się już tradycją. Mimo że te wyzwania są jedynie kolejnym utrapieniem, to do tej pory nie zakazała ich, przez co graffiti na jej ścianie co chwilę się zmienia, zanim zostanie ono przez Citlali zmyte. Ludzie zastanawiają się, czemu ona na to wszystko dalej pozwala. Jedni uważają, że pokonując kolejne osoby chce wzmacniać swoją reputację, według innych robi to, ponieważ w ten sposób wychowuje kolejne generacje. Jednak prawdziwy powód zna tylko sama Citlali. Pojedynki przypominają jej czas, gdy wiele lat temu tak samo urządzała je ze swoją rywalką Huitlin i dzięki ciągle zmieniającym się graffiti może udawać, że tamte dni nadal trwają. Jak wyglądały natomiast relacje między tą dwójką około 200 lat temu? Wszystko to zaczęło się, gdy młoda Huitlin po raz pierwszy pojawiła się w progu domu Citlali razem ze swoim serowieckim kompanem Chloem, by stoczyć z nią pojedynek, ponieważ słyszała od innych, że jest najsilniejszym szamanem w plemieniu. Oczywiście Citlali wygrała bez większego problemu. Jednak od tego czasu Huitlin dosyć często wracała do tego miejsca, by wyzywać ją ponownie na pojedynek. Na początku przynosiła ze sobą tylko listy, w których rzucała jej wyzwanie, jednak po jakimś czasie brała ze sobą też i wino, które ukradła od dorosłych oraz przekąski. Wszystko to powtarzało się przez 20 lat, aż w końcu jednego dnia ich pojedynek zakończył się remisem. Tego dnia Citlali w końcu zaakceptowała Huitlin i jej przekąski. Miała nadzieję, że Huitlin w końcu przestanie ją po tym męczyć, jednak nic takiego nie miało miejsca. Huitlin powiedziała jej, że dalej będzie przychodzić do swojej od 20 lat przyjaciółki. Dopiero wtedy Citlali uświadomiła sobie, że przed nią stała nie mała dziewczynka, a jedna z wyższych kapłanek plemienia mistrzów Nocnego Wiatru.
Kolejne 20 lat później, gdy Citlali czyściła graffiti namalowane przez jednego z uczniów Huitzlin, ta niespodziewanie do niej przyszła. Dopiero wtedy zdała sobie sprawę, jak dużo czasu minęło. Na twarzy Huitzlin zaczęły pojawić się zmarszczki, co w pewnym sensie zasmuciło Citlali. Chcąc polepszyć atmosferę, Huitzlin wskazała na rosnące obok kwiaty i powiedziała: nieważne jak piękne są kwiaty na tlanu, czeka je śmierć wraz z nadejściem suszy. Jednak to nas nie zmartwia, ponieważ wiemy, że kolejnego dnia ponownie zakwitną. Prawda? Jednak kwiaty, które widzimy teraz, żaden z nich nie doświadczy ponownie promieni słońca, które oświetlą przyszłoroczne pole. W końcu to złote ulegnie zniszczeniu. Prawda? Spytała się jej Citlali. Jestem pewna, że jakieś odcienie nadal pozostaną, droga przyjaciółko. Daj mi trochę czasu, a wymyślę jakąś odpowiedź, odparła na to Huitzlin. To jednak nie uspokoiło Citlali, która zrozumiała, skąd pochodzi jej uczucie nadchodzącego kryzysu. Tej nocy nie mogła zasnąć i oglądała deszcz meteorów. Tak jak liść opada za liściem, podobnie dzieje się z ludźmi. Kiedy miejsce miało kolejne 20-lecie przyjaźni między Citlali i Huitzlin, tej drugiej już na tym świecie nie było. Zrobię tutaj małe wtrącenie. Cały ten wątek przyjaźni między dwójką ma w sobie nawiązanie do poematu Nic złotego nie może pozostać, napisanego przez amerykańskiego poetę Roberta Frosta. Wiele lat później, kiedy zmasowała kolejne graffiti ze ściany, przypomniała sobie o pewnej dziewczynce, która razem ze swoim Iktomisaurusem przyszła do jej domu, by wyzwać ją na pojedynek. Nigdy nie dałaś mi swojej odpowiedzi, pomyślała Citlali. Jednak nie miała tego Huitzlin za złe. Uważała, że było to pytanie bez odpowiedzi. Po wielu cyklach zakwitów i więdnięć, kwiat, o którym tak dobrze pamiętała, był przykryty przez piaski czasu. Tak jak dziś nawet z najjaśniejszym z nich. Jeśli wejdziemy w jej voice line'y, możecie dowiedzieć się, co Citlali uważa na temat śmierci. Wyobraź sobie zatrzymane w czasie popołudnie. Jedziesz na Saurianie przez wielką równinę, a na horyzoncie widzisz pewną sylwetkę. Nieważne jak szybko pędzisz, nigdy nie jesteś w stanie do niej dotrzeć. Dopóki bez żadnego ostrzeżenia nie zacznie w twoją stronę biec. Nigdzie nie można się przed nią schować, a gdy staniesz z nią twarzą w twarz, to koniec. Z tego też powodu, jeśli zapyta się o jej hobby, odpowie ci, że jej życie kompletnie nie ma znaczenia i nie pozostało jej nic oprócz porannego kaca, fantazjach po przeczytaniu light noveli i komfortu na dnie butelki. Zdradza jednak, że całe to wywalenie na innych jest jedynie tarczą i tak naprawdę przez cały czas martwi się wszystkim dookoła. Mimo tego, że minęło już 200 lat, Huitzlin nie jest w stanie opuścić pamięci Citlali. Za każdym razem, gdy taplecie zwój, mając na celu upamiętnić jakieś ważne wydarzenie, z tyłu głowy przypomina jej się zdanie, które ta wypowiedziała, gdy uczyła Citlali specjalnej techniki. Jesteśmy jak ptaki, lecący przez horyzont czasu. Wlokę się między pędzlami pamięci, próbując znaleźć kolor mojej ostatniej podróży. Technika ta, w przeciwieństwie do normalnej, w której używa się farb, polega na używaniu wspomnień do tworzenia kolorów. Jest to dokładnie ta sama technika, którą mogliśmy poznać w jej Tribal Questie. Ostrzegałem, że będą spoilery. Citlali wie, że spoczywa na niej obowiązek podtrzymywania tradycji związanej z plecieniem zwojów, używając tej techniki. Dlatego, gdy przyszli do niej po pomoc Traveler, wiedziała, że nie może im odmówić. Dla ich wspomnień wybrała kolor złoty, reprezentujący światło, jakim oślepili Abyss i dzięki któremu wygrali wojnę. Kiedy pofarbowała cały zwój tym kolorem, zapisane w nim wspomnienia wydały się wrócić do życia. Wtedy też z ust Travelera usłyszała odpowiedź na pytanie, które 200 lat wcześniej zadała Huitzlin. Naszym prawdziwym obowiązkiem jest to, żebyśmy zachowali te kolory w swojej pamięci. W ten sposób nie stracą się one między stosami czarno-białego tekstu. Kiedy to usłyszała, przypomniała sobie wszystko to, co Huitzlin jej niegdyś powiedziała i poczuła coś, czego już od dawna jej brakowało. W ten sposób Huitzlin spełniła daną przez siebie obietnicę. Gdy wraz z nadejściem pory suszy kwiaty usychają, a wszystko przykryte jest przez piaski czasu, co w takim razie pozostanie? Kolor wspomnień. Właśnie to. Citlali postanowiła wtedy dać Travelerowi obietnicę, która spełni się dopiero za wiele lat, podobnie jak miało to miejsce z Huitzlin. Jednak tym razem była przygotowana. Dając im swoją chustę, po raz pierwszy w swoim życiu Citlali na głos powiedziała życzenie, które ma nadzieję spełni się przez okres jej długiego życia. Mam nadzieję, że mój kolor na zawsze pozostanie w twoich wspomnieniach. Zmieniając teraz całkowicie vibe, cały czas powtarzam, że wydarzenia, w których Citlali brała udział, miały miejsce ponad 200 lat temu. Ile w takim razie ma ona dokładnie lat? I tutaj napotykamy mały problem. Nikt nie wie. Mieszkańcy Natlanu już raz wszczęli dochodzenie, mając na celu wyjawić jej wiek. Miało to miejsce tuż przed jedną z przygotowanych przez jej przyjaciół imprez urodzinowych, ponieważ nie wiedzieli, jaką liczbę powinni umieścić na torcie.
Sama Citlali mówi, że ma ponad 200 lat. Jednak niektórzy starsi w plemieniu uważają, że musi być ona starsza. Myślicie, że była wychowywana przez Sauriany? Pytała Czaska, widząc w ten sposób paralel ze swoim dzieciństwem, przez które też nie zna swojego dokładnego wieku. Babcia zawsze będzie babcią, nieważne ile ma lat. Mówi natomiast o Lorun, który był przez nią wychowywany i którego świadomość jej bezwiecznej aury jest być może większa niż pozostałych. Dla Silonen to nigdy nie była wystarczająca odpowiedź. Jeśli mają zamówić spersonalizowany tort, niejasny numer może tylko zmylić piekarza. Według niej precyzyjne wymagania to najbardziej podstawowy wyraz uprzejmości klienta. Swoje zdanie na ten temat ma też Ahau. Jeśli zwykłe 200 lat sprawia, że zaczyna się biegać dookoła niczym bezgłowie pingwiny, na pewno nie będziecie w stanie pojąć niezgłębionej starożytności wszechmocnego waszego władcy. Jednak zanim zdołał dokończyć, łokieć Kinicza wysłał go prosto na firmament. Mualani miała inny pomysł. Czemu po prostu nie napiszemy 200? W końcu babcia zawsze powtarza, że właśnie tyle ma lat. Na pewno ma na to jakiś powód. Tak jak wiele osób mówi, że zawsze ma 18 lat. W ten sposób chce pokazać, że dalej jest młoda. Pomysł Mualani został jednak przez wszystkich odrzucony. Nieważne jak to ujmiesz, na zawsze 200 jest dość dziwnym sposobem na zaprezentowanie czyjejś młodości. Kiedy wszyscy już się poddali, Jansan postanowiła skorzystać z ostatniej deski ratunku – Mawuiki. To jednak nic im nie dało, ponieważ tak daleko jak sięgają wspomnienia Pajora Arkonów, Citlali przez cały czas prowadziła życie pustelnika, nie wyjawiając nigdzie swojego dokładnego wieku. W końcu postanowili, że upieką ciasto bez przytaczania jej wieku na nim. Kiedy nadszedł dzień urodzin, wywabili Citlali z jej domu, pukając w drzwi, gdzie czekały na nią tort i prezenty. Jakiś czas po rozpoczęciu imprezy, kiedy Citlali była już kompletnie pijana, jeden z gości wezbrał się na odwagę i zapytał ją bezpośrednio o wiek. Jej odpowiedź brzmiała następująco. Ile dokładnie mam lat? Dajcie mi powiedzieć coś śmiesznego. Na pewno nie jestem jedyną osobą na tym świecie, która żyje przez wiele lat. Dla wielu to zwykle leci w ten sposób. Na początku pamiętanie swojego wieku jest proste, jednak im dłużej żyjesz, tym większy to dla ciebie kłopot i po prostu przestaje zwracać na to uwagę. Ale ja, wiecie, ja jestem specjalna, rozumiecie? Na początku kompletnie nie przejmowała się tym, ile mam lat. Po prostu, gdy stała się jedna rzecz, zaczęłam zauważyć wtedy, jak stara zaczęłam być. Od tamtego czasu liczę i jest już równo 200 lat. Voilà, zagadka rozwiązana. Jednak co sprawiło, że Citlali nagle zaczęła liczyć swoje lata? My wiemy już, że jest to związane ze śmiercią Huicliny. Jednak oni nie. Jednak zanim ktokolwiek zdążył ją o to zapytać, ta zasnęła wpatrując się w niebo. Teraz porozmawiamy o hobby Citlali, którym jest czytanie light noveli, o czym pewnie nikt wcześniej nie wiedział. Miała ona przeczytać prawie wszystko, co do tej pory wydało Yae Publishing House. Dodatkowo patrząc na wybrane przez nią pozycje, może być ona Yuri Enjoyer. Jednak wracając do samej fabuły. Część osób zastanawia się, co jest jej ulubioną light novelą. Jedni uważają, że są nią Wojownicy Mirażu, która wydawana jest już od 200 lat i której autor zmieniał się już 3 razy. Według nich to na temat Citlali najczęściej dyskutuje i musi mieć ona dla niej specjalne miejsce w sercu. W końcu czyta ją już od tak dawna. My sami jesteśmy w stanie to zauważyć, jeśli przejdziemy do jej voice line'ów. Ale może przekażę głos samej zainteresowanej. Ah, looks like someone's interested. Mirage Warriors is a fantasy novel by Nakajima Jun. It's one of the oldest and most renowned works to come out of Yae Publishing House. The story takes place in an island kingdom known as Ashihara. The protagonist for most of the chapters is Higashino Sankun, a feline-headed hermit who came from across the eastern seas. But their true identity is actually the ancient vassal, the Viceroy of the East. The story is incredibly long. The author changed 3 times. But in the end, the truth of the Hoko was still never revealed. Inni uważają, że jest to Legenda Miecza, czyli książka współtworzona przez Cinciu i Albedo, która jest dobrze znana nawet w Natlanie. Jednak kiedy ktokolwiek o niej wspomina, Citlali wydaje się być zniesmaczona. Jednak nie z powodu problemu z fabułą, a przez to, że pewnego razu twórcy zdecydowali się nie przeprowadzać specjalnego eventu w Natlanie. Między sobą kłócą się też osoby, które nie są w stanie zdecydować się pomiędzy Shogun Almighty, odrodzona jako Raiden z nielimitowaną mocą, a bardzo proszę Kitsune Guji. Dowodem tych pierwszych no to ma być fakt, że kiedy Citlali odkryła, że jej kopia Shogun Almighty nie pochodzi z pierwszej edycji,
tak się zezłościła, że przestraszyła kupca na śmierć. Według tych drugich, dowodem na ich rację jest wydarzenie, gdzie bez skrupułów dosłownie zniszczyła grupę osób chcących wyzwać ją na pojedynek, gdy przez nich spóźniła się i nie otrzymała edycji Deluxe Bardzo proszę Kitsune Guji. Citlali nigdy nikomu nie wyjawiła odpowiedzi na to pytanie. Jednak pewnego razu ktoś wkradł się do jej domu i zobaczył, że na jej półce znajduje się pewna nowelka chroniona kilkoma warstwami zaklęć ochronnych, a było nią nowe kroniki 6 Kitsune. Kiedy informacja ta wyszła na jaw, Citlali szybko wydedukowała, kto wkradł się do jej domu i po dość ostrym złomowaniu przekazała go w ręce plemiennych strażników. Czy w takim razie to jest ulubiona light novela Citlali? Kto wie? Być może powodem jej tak dużej ochrony jest pierwsze zdanie tego dzieła. Historie mówiące o pamięci zwykle w jakiś sposób związane są z tymi momentami, gdy coś zyskujesz i od razu to tracisz. Co natomiast z jej pluszakami, które możemy zobaczyć w gameplayu? Pierwszy z nich to Citlalin, złowroga gwiazda północy. Drugi to Itzpapa, złowrogi omen południa. Citlalin nazywa ich swoimi Cicimimech. W religii Azteków natomiast Cicimimech były boginiami powiązanymi z gwiazdami, które ukazywane były jako ubrane w suknie szkielety kobiet. Według plotek między mistrzami nocnego wiatru, w tych pluszakach mieszkają duchy złych duchów, które korzą się tylko przed gniewem samej babci Itztli. Z tego też powodu ich imiona używane są na równi z imieniem Citlali w celu straszenia niegrzecznych dzieci. Jednak jeśli komuś udało się bliżej przyjrzeć pluszakom, zobaczy, że nie ma w nich nic strasznego. Z samego wyglądu o wiele bardziej przypominają małe, słodkie zwierzaki niż straszliwe demony. Mimo że Citlali zdarza się używać ich w walce, to są one niczym w porównaniu ze strasznymi pięściami babci Itztli. A w jaki sposób one powstały? Citlali stworzyła je używając kości małych zwierząt, które zmarły z powodów naturalnych. Pozostałości ich dusz, które dalej były do nich przyczepione, obudziły się w ciałach pluszaków, co dało im samoświadomość. Z tego też powodu nie są one w stanie nałożyć na nikogo klątwy. Citlali jednak nikomu o tym nie mówi i robi to z jednego powodu. Lepiej by ludzie się ich bali, jeśli ma je użyć jako broni. Wielkimi krokami zbierzemy się do końca tego filmu, dlatego teraz porozmawiajmy o tym, jak otrzymała swój krajowyżyn. Citlali od długiego czasu uznawana była i dalej jest za największego aszamana mistrzów nocnego wiatru. Jednak nigdy nie otrzymała własnego antycznego imienia, co dla wielu jest dość dużym szokiem. Nikt jednak nie jest w stanie nic z tym zrobić, ponieważ w wieku 70 lat, skąd oni to wiedzą, że to jest jej wiek, przestała wychodzić z domu i straciła jakąkolwiek pasję. Jest jednak jedna rzecz, której nigdy nie przestało robić. Wyplatać zwoje. Wielu z nich wymagało dekad na ich ukończenie i czasem przez cały ten czas generacje umierały. Jednak była w tym uporczywa, ponieważ w ten sposób wypełniła ostatnie życzenie swojej przyjaciółki. Plus dzięki temu mogła trzymać się z dala od innych. Dla niej nie było to nic wielkiego, po prostu sposób na zabicie czasu. Dlatego jakież było jej zdziwienie, kiedy pewnej nocy usłyszała głos jednego z przodków z Królestwa Nocy, który ogłosił jej, że wkrótce otrzyma antyczne imię, a także przekazał pewną wiadomość od jej wcześniejszego właściciela. Jesteśmy jak ptaki, lecący przez horyzont czasu. Przybywam w zielonych lasach, przelatuję przez błękitne fale, szybuję ponad rozognioną magmą, zbieram złote rudy i gonię różowe pióra kwiatów. Gdy nadchodzi zmierzch, me graffiti zdobi nocne niebo. Wszystko, co przedstawiam, niechaj będzie prezentem dla świata zmarłych. Tak brzmiało niegdyś moje imię, a teraz będzie ono twoje. Ukumbuko. Pamięć. Antyczne imię, które niegdyś należało do Huicliny, było teraz jej. Jednak oprócz tego, w jej dłoniach spoczywało też wyżyn. Dla ciebie jest to coś więcej niż misja. Jest to też życzenie. Jak natomiast wygląda jej relacja z innymi mieszkańcami Netlanu? Jeśli chodzi o Mualani, to nie jest już pewna, kto komu jest więcej winien. Ma ona niszczyć drzwi domu Citlali i kraść jej jedzenie, jednak czasem też przynosi własne oraz stawi jej inne rzeczy. Citlali jest w stanie jednak uznać, że są kwita. Byleby nie przychodziła budzić się o 11, by nie przychodziła jej cały czas do domu. Co do Ślonen, Citlali lubi jej towarzystwo, ponieważ nie przejmuje się ona plotkami na jej temat. Na temat Mawujki przytacza jeden moment, gdy ta przyszła do jej domu porozmawiać. Dopiero kiedy Citlali zaczęła podjadać w nocy, zauważyła, że Mawujka nadal gada. Kinicza i Jansan aż tak dobrze nie zna, a na temat Oloruna ma tylko jedną rzecz do powiedzenia. Z tego filmu to już na tyle. Mam nadzieję, że pokazałem wam wszystkim, że Citlali nie jest żadnym waifu baitem czy postacią pisaną pod Iterharem, jak to ludzie w fandomie lubią ostatnio krzyczeć. A jeśli spodobał wam się film, to zostawcie like, to pomaga w promowaniu kanału, a także zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Przypominam też ponownie o moim Ko-fi i TikToku. A teraz się z wami żegnam, pa pa!